Czas spełnić marzenie z jednego z odcinków Miodowych Lat, które oglądałem jeszcze w latach chyba 90. i wtedy zobaczyłem, że jednym z sąsiadów Krawczyka był DJ. A ja w końcu mogę zostać DJ-em, bo dzisiaj recenzuję dla Was słuchawki dla DJ-ów One Audio A70. Nowa marka, młoda jeszcze, ale mieliśmy od niej kilka produktów. A jak się takie słuchawki nauszne sprawują? Zobaczycie w filmie. Recenzję dzisiejszych słuchawek zaczniemy od tego, co znajdziemy w pudełku razem z egzemplarzem słuchawek. Potem opowiem trochę o ich wyglądzie. Więc pudełeczko takie brązowo-srebrne, Fusion, czyli główna nazwa. A70 to jest ten model, który dzisiaj recenzujemy. Wireless DJ Headphones, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z zestawem dla DJ-ów. Ok, a teraz tak, kabelki. Tutaj mamy pierwszy kabel 3,5 mm na 6,5 mm jack. No i teraz pytanie, po co jest taki kabel? Ten kabel, i potem trochę jeszcze może więcej opowiem o tej funkcji, ale w skrócie prowadzi do tego, że możemy podpiąć do tych słuchawek drugie słuchawki. I dzięki temu puszczamy źródło dźwięku na nasze główne One Audio A70, a drugie słuchawki po kabelku słyszą to samo. Spytacie się pewnie po co, bo przecież można by, nie wiem, podłączyć dwa urządzenia. No niekoniecznie. Często już przy Bluetoothie, jeżeli podłączymy dwa urządzenia, jeżeli w ogóle się da, bo często się nie da, no to mamy pewne opóźnienia. A przy takim kabelku możemy słyszeć muzykę jednocześnie na dwóch urządzeniach. Co jeszcze? Drugi kabel 6,5 mm jack na 6,5 mm jack, żebyśmy mogli go podpiąć do czegoś, co będzie miało 6,5 mm, nie wiem, jakieś urządzenie muzyczne, które chcemy. Taki gustowny, widzicie, gustowny woreczek na słuchawki, żeby móc je przenosić, oraz kabel ładowania USB do mikro USB, bo te słuchawki ładujemy poprzez mikro USB. To teraz przejdźmy do wyglądu i wykonania. Słuchawki mają taki retro wygląd, takie opisują na internetach. Jeżeli chodzi o opinię na temat tego wyglądu. Je na łamach Smart mnie recenzował Julian, tam możecie znaleźć jego pisemną recenzję. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby ją przeczytać i trochę się z nim zgodzę. Czyli tak, no mamy tutaj słuchawki, które mają tutaj skórę, taką wygodną, przyjemną, tutaj elementy metalowe, tylko trochę nie do końca, bo to jest ekoskóra, a to jest plastik, który udaje metal. I to widać, czyli ta jakość wykonania tych elementów nie jest, powiem szczerze, jakaś super ekstra, moim zdaniem. Plus, nie wiem jak zobaczycie, jak nakładamy je, to one się trochę tutaj łamią w tym miejscu, więc jeżeli nakładamy je na głowę, to nie są idealnie proste, trochę się łamią. Pytanie, czy w przyszłości na przykład nie będzie, ten nacisk nie będzie na tyle duży, że one się tutaj złamią, ale w sumie testowaliśmy je spokojnie kilka tygodni i nic się z nimi nie działo, więc może tym razem jest to trochę nad wyraz i nic im nie będzie. Jeżeli chodzi o sterowanie takie dotykowe, no to nic z tych rzeczy, to nie jest w żaden sposób dotykowe, to jest tylko i wyłącznie dla wyglądu. Tutaj mamy złącze na tego jacka 3,5, tutaj mamy 6,5, a w tym miejscu, żeby mi teraz uciekło, tutaj mamy ładowanie mikro USB. Minus, jak dla mnie, ja wolę, gdy jest USB-C, ale niemniej jednak no, tutaj ładujemy, a sterowanie samymi słuchawkami, włącznik i podgłośnienie i ściszenie za pomocą tych przycisków na prawej słuchawce, co w sumie powiem szczerze, że przy słuchawkach jest spoko, bo dzięki temu lepiej je czujemy. I chyba nawet wolę takie fizyczne przyciski na słuchawkach niż faktycznie sterowanie dotykowe w takim wypadku. Warto wspomnieć o wyciszeniu. Mamy tutaj pasywne wyciszenie, mamy cyfrową redukcję szumów w wersji bodajże 6.0 od Qualcomma, więc no, te słuchawki dają to, co powinny w tej cenie. Tak bym powiedział, bo one kosztują 140 zł i dobrze jest w nich słychać. Bardzo dobrze moim zdaniem wytłumiają wszystko wokół nas. Gdy je nałożymy, to te gąbki sprawiają, że teraz sam ledwo słyszę swój własny głos. Więc to jest na pewno na plus. A ta cyfrowa redukcja szumu potem bardzo nam się przyda przy jakości dźwięku, do której właśnie przejdę. Jak się ma jakość dźwięku do tych słuchawek? Dobrze.
Kolejny element, gdzie mamy taki plus, czy tam zaletę tych słuchawek, to jest naprawdę krystalicznie czysty dźwięk. Mamy bardzo fajne basy. Powiedziałbym, to też cytując trochę Juliana, bliżej im do JBL-ów, więc jest większe skupienie się właśnie na basach, te wysokie tony trochę są zapominane. Niemniej jednak, jak puścicie sobie naprawdę jakiś dobry kawałek, to słychać w nich wszelkie detale. I chyba też trochę o to chodzi w tego typu słuchawkach i dobrze, że One Audio się na nich właśnie skupiło. Zresztą ono chce właśnie tutaj powalczyć w tym segmencie DJ-ów i tutaj przychodzi do nas z propozycją naprawdę dosyć tanich słuchawek, które dają dobrą jakość dźwięku i w których możemy posłuchać bardzo przyjemnie muzyki. Mamy zatem do czynienia ze słuchawkami, które mają cyfrowe wyciszenie, mają dobrą jakość dźwięku, są tanie moim zdaniem, bo one kosztują nowe niecałe 150 zł, a jeszcze możecie poszukać na SmartMe i znajdziecie tam pewne kody rabatowe, dzięki którym jeżeli w odpowiednim momencie kupicie te słuchawki, to dostaniecie je nawet jeszcze 20% taniej. Na minus moim zdaniem wykonania. I to, że one udają takie retro słuchawki, to mi się nie podoba. Ten plastik udający metal, ja tego nie lubię. W wersji czarnej są ładniejsze niż w tej, którą my dostaliśmy na testy, więc moim zdaniem też raczej spójrzcie na tamtą opcję. Fajne jest to, co mówiłem na samym początku, czyli ten kabelek, dzięki któremu jesteśmy w stanie podpiąć do nich drugie słuchawki i jednocześnie słuchać muzyki na dwóch słuchawkach. W moim przypadku, na przykład, gdzie to się sprawdza? Przy podcastach. Gdy nagrywamy z Krzyśkiem i chcemy jednocześnie siebie słyszeć, no to takie słuchawki są bardzo dobre. No i w sumie tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o One Audio A70, nasze pierwsze słuchawki dla DJ-ów. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście usłyszeć o takich słuchawkach, co jeszcze powinienem poruszyć. No i jeszcze zanim to zrobicie, sprawdźcie recenzję Juliana, który jeszcze bardziej rozwinął ten element związany właśnie z jakością dźwięku, z ich porównaniem do innych modeli. Zapraszam Was do jego recenzji, a ja dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie SmartMe.